Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Agatha Christie i A.B.C. Murders. Dlaczego to nie ma tytułu polskiego? No nic, w każdym razie, w tym momencie przyszedł nam kolejny list od właśnie naszego zabójcy, którego ścigamy, który mówi nam, gdzie powinniśmy się stawić i kto może być następną ofiarą. Mam nadzieję, że do tego jakoś dojdziemy. Musimy porównać jeden i drugi list. Analiza. Let us Proszę examine bardzo. this more closely. Przyjrzyjmy się bliżej. Kind regard, best wishes. Dear Mr. Poirot, well, what do you think? I believe that I won this round. The end of our affair went like clockwork, don't you feel? But the fun has only just started. We're having a crazy time. Best wishes, A.B.C. A.B.C. Czy cokolwiek tutaj mamy, co moglibyśmy... Czemu moglibyśmy się dokładnie przyjrzeć? No chyba nie. Certain characters in the two letters may have similar defects. Takie same usterki. No W mają usterki. The W is not printed properly. The W is not printed properly. I tylko tak naprawdę W oraz... Yes, this I is weird. I te I, to mi się wrzuciło już wcześniej w oczy. To I. Yes, the A appears to be quite unusual. Okej. Let us examine the characters in this word. No, chyba raczej nie ma tutaj nic ciekawego, ewentualnie przecinki, ale... Coś jeszcze? Chyba nie. Dear Mr. Poirot, Aj, kurde. we're having a crazy time. Nie chcę. Dobra, cofka. Right, let us compare this with the other letter. No, this character does not appear to have any defects. Ale Let us wishes i examine W another ogólnie. word. Tutaj. The W is not printed properly. Okej. Yes, I this też. I is weird. I A znowu Yes, jest. the A appears to be quite unusual. Coś jeszcze to jest nie tak, jak powinno być? Let us examine the character. No nie ma tutaj nic nowego. Yes, the A. Ej, wygląda Let us trochę dziwnie. examine the character. No nic innego, co mi się wrzuca w oczy, nie ma tutaj. Tension, feel, like... No nie. Right. Let us compare this with the other letter. Aha, wiem. Dobra, w takim Yes, razie chyba trzeba this podkreślić... Ajajajajajaj. The characters in the two words. Let us examine the character. Nie. Right. Wait. Let us Może tu i tu trzeba podkreślić tą Yes. samą literkę. The I characters in the two letters do indeed have the same Okay. defects. I have to find some other similar defects to confirm my theory. No i po prostu trzeba i tu podkreślać The W. błędy w tym samym Right. czasie. Let us. Okej. Of course, the W characters in the two letters do indeed have the same defects. Lekko tak jakby I nie have to find dociśnięte. some other similar defects to confirm my theory. I jeszcze to A jest takie trochę eknięte. Yes. Dobra. Right. Let. I tutaj też będzie A. That's right. The A characters in the two letters do indeed have the same defects. My theory was duże A. right. These two letters were written with the same typewriter. No ale co mi to da? Both letters were written on the same typewriter and show the same characteristics. You surprise me, Poirot. You usually ignore material proof. But there is nothing usual about this case, Hastings. Nothing must be overlooked.
Let us now try and get our brain cells to work. Jaką niezwykłą cechą charakteryzuje się morderstwo w Andover? Niezwykłą cechą. Motywem przestępstwa nie jest kradzież. Aha. Na A pewnie. So, Poirot, have you found something? Oui, I believe so. But I am afraid it is not enough to stop the murderer. Let us go and see Chief Inspector Japp. I will explain there. No właśnie, no to wiemy akurat z samej gry, że mamy coś takiego jak A.B.C. Murders, czyli zabijanie kolejnych ofiar tak jakby kolejno literami z alfabetu. Opuść... Okej. Jak on śmiesznie chodzi. Podobno on jest pedantem. Dziękuję za wszystkie informacje dotyczące właśnie twórczości pani Agaty. Uda się do Scotland Yardu. Kimkolwiek mogę tutaj porozmawiać na przykład? To jest taksówka? To Scotland Yard, please. No, mogli to już pominąć. Ale dobra. Na razie idzie gładko. Londyn. Na razie idzie gładko. Zobaczymy, co powie inspektor. Hello! Możemy mu się przyjrzeć jakoś? Medale. Niech go zaszedł od tyłu. Japp appears to be snowed under. No tak, jest skupiony na tym tutaj wszystkim. Stos dokumentów. Kawa. No, zimne herbaty. Japp appears to already be overloaded with work. My news is not going to improve matters. Bonjour, Chief Inspector. I am afraid we have some bad news. I have just received another letter signed A.B.C. The next crime will be on the 25th in Bexhill-on-Sea. Are you completely sure it's from the same person? I have compared the two letters. There is no doubt about it. I suppose you think he's going to carry out his threats. I fear so. Good God, Poirot. Bexhill is very busy at this time of year, and we have no idea who the next victim will be. Ktoś na B. Starsze damy prowadzące sklepy. No, dopiero pierwszy raz, więc nie jest to potwierdzona reguła. Nazwisko na I literę B. suspect that the name of the second victim will start with B. I może być What też on imię. earth makes you think such a thing? I thought about it when I saw the name Asher clearly written over the shop door of the unfortunate woman who was murdered in Andover last month. When I received a letter mentioning Bexhill, I deduced that the victim, like the town, might have been chosen by alphabetical order. So, it's an alphabet fiend. I'm going to have a list drawn up of all the people whose name starts with B. I hope there aren't too many of them. Bien. We should leave you to work, Chief Inspector. You have a few days to prepare yourself. Thank you for coming, my friends. Ciekawe. Ciekawe, czy później będzie nam dawał tyle samo czasu, żeby się przygotować do tego. Poirot? Chief Inspector Japp, your call does not bode well. Indeed, we have just found the body of a young woman on the beach in Bexhill. An A.B.C. was placed on the body. We'll be there as soon as possible. No i porobione. London Bexhill. Za parawanem? Pewnie tak. Bexhill is a delightful town. It would be nice to come back and visit. I do not Na razie entirely mamy agree. robotę. Walking on the beach damages my shoes, and it hurts my knee. So the years have not spared you, my friend. It's the same for all of us. That is exactly what I said to myself when I saw you back from your travels. Poirot.
Do not be offended, Hastings. I can see Jap waiting for us. And from his face, I would say that things are not looking good. No dobra. Czy ja mogę się przyjrzeć tym panom i tak naprawdę po co? Bexhill seems to be a pleasant little town. A, obserwacja. No dobra, niech będzie. Obserwacja. Tutaj sobie poobserwujmy. Jakiś balkon. Wiktoriański dom. Tutaj co to jest? Nowoczesny bungalow. I Bexhill oczywiście... is a pretty little seaside resort with elegant architecture. Although personally, I prefer more modern buildings. A ja lubię takie właśnie. No ale to nie o mnie tutaj chodzi. Przyszliśmy tutaj do pracy. Więc lecimy. Jak on wolno chodzi, gad. Obciążają kolano? Swoją drogą on ma jakiś problem z kolanem, tak? Dobra, porozmawiajmy z Japem. How Co do you on nam do, powie? gentlemen? Chief Inspector? I fear your admirer has struck again, Poirot. We haven't yet identified the victim, but it's a young woman, 20 to 25 years old. O Death kurczę. occurred last night between 11:30 and 1 o'clock. And we found an A.B.C. guide on the body. Was she pretty? Come on, Poirot, that's rather out of place. It has no bearing on the murder. Are you certain? For women, it is often the most important thing. It often decides their destiny. The body hasn't been moved. You can see for yourself. Has the press been informed? Not yet, but I'm planning to. I haven't yet informed them about the presence of the A.B.C. guide in Andover. Nobody has reported a young woman missing? Not for the moment. No witnesses, I imagine. Indeed. We've asked everybody who may have met a young woman fitting her description last night to come and see us, but I have little hope of gaining anything from it. It's early days, Chief Inspector, and the news may not have spread around the town yet. I hope you're right, Hastings. No dobra, to idziemy zbadać miejsce zbrodni w takim razie. Młoda kobieta, informator. Widzę, że coś... To jest... Co to jest? A braided silk belt. It may have belonged to the victim. No tak, i nie ma go na sobie. This key is too small to be one for a house. Without a doubt, it is for a padlock. Oho, uduszona. These marks have been left by a rope or a braided cloth. I to prawdopodobnie był jej pasek. Apart from the marks on her neck, there are no signs of the struggle. She didn't manage to hit her assailant. Kurczę. She was a great beauty. Strange that chap didn't notice it. A.B.C. The I guide is otwarto na open B. at the page for the Bexhill train times. The young woman wasn't wearing shoes or a coat, and was not carrying a bag. That's strange. Either the murderer stole her belongings, or she put them somewhere safe. Maybe so that she could bath. Let us now Może. try and get our brain cells to work. Zostawiła w jakimś bungalow. Chciała się wykąpać i została uduszona. Tak właśnie. W jaki sposób ofiara została zamordowana? Nie stawiała oporu. Ach, nie jest takie trudne. Ofiara została uduszona przez The zaskoczenie. poor child must have been strangled with his braided belt. Unfortunately, in view of the fabric, it is unlikely that we will find any prints. No tak, a jaki Let us now ściągnął ten try pasek? and get our brain cells to work. Jeszcze raz? No dobra. Jakie cechy wspólne mają zbrodnie Wandowe? No jak to, jakie? No kurczę. Nie, zaraz. Nie tak. What? Zaraz. Prasa nie wie, że w Andover znaleziono A.B.C. Informator w A.B.C. Andover. No.
Tego szukałem. Morderca sygnuje swoje zbrodnie informatorem A.B.C. Czy za zbrodnię Vandover odpowiednio jest ten sam morderca? No, nie to. No, nie wiem, czy mam w tym momencie jakikolwiek... No ale... O. The medical officer should confirm that the victim Co was mi to dało? strangled with her own belt. That's what I thought. She shows the usual signs of strangulation. With a little luck, we'll find prints this time. You are too optimistic, Hastings. Our killer is far too meticulous for that. No dobra. Zidentyfikuj ofiarę. W takim razie pewnie trzeba wykorzystać ten kluczyk, który posiadamy. I zobaczyć, czy w jakimś bungalowie nie zostawiła swoich rzeczy, co? This hut is locked. Budka jest zamknięta, ale może mamy do tego The klucz. key does not fit. Nie do tego. Może do któregoś innego, prawda? The key does. Do tego też nie. The key does not fit the lock. A coś tu widzę, patrzcie. 9, 8, 7, 9. 6 tu powinno być, jest obrócone. This To też będzie zamknięte, w takim razie prawdopodobnie tutaj. Jest 9 obrócona. Znaczy 6 jest obrócona. The number is upside down. This is definitely at number 6. To jest 715. To jest chyba 715, prawda? A dual locking padlock. I need to find the code and then insert a key. 715. Aha! Pięknie. Jak to? No. A? I w prawo? W lewo? No. Naprawdę? O właśnie. Mamy to! Jej torebkę. The purse is full. Yet again, we can dismiss theft as the motives for the murder. Here is the watch she must have removed to prevent it from getting wet. A top brand lipstick. She liked to take care of her appearance. As well as a photo of the victim with some company. It could be useful to me. No, będziemy mogli It zidentyfikować, definitely was kim jest. here that the victim left her belongings. Ale to jej całkowicie to jest jej własność? Ten bungalowik tutaj? O! Czemu to jest zielone po lewej stronie? Betty's first day at work. Mom is very proud of you. Elizabeth Barnard, 7 August 1931. So, the young lady did have a name starting with B, and she worked as a ginger cat, an establishment that must be slightly further along the beach. Czyli pewnie trzeba będzie się tam udać. Jeszcze coś? Nie. Jap has gone to the police. The victim has been identified and her family had reported her disappearance. She was called? Elizabeth Barnard, mainly Betty. She worked as a ginger cat at the cafe slightly further along the beach. But Poirot, how on earth? Never mind. Do you have her address? Yes, she lived with her parents on the street leading to the beach, number 22. Shall we go? You are far too impatient, Hastings. Let the poor people take in the news first. Let us go and visit the cafe where Betty worked. Czyli teraz co mamy? Była kelnerką w kawiarni Ginger Cat. No i zobaczcie, to miała imię na A i nazwisko na A, poprzednia ofiara. To jest Betty Barnard.
też na B i B w Bexil, czyli następna będzie CC w jakimś tam mieście na C. Przepraszam najmocniej. Co to w ogóle jest? O, nawet nie wiedziałem, że takie coś podniosłem. Idź do kawiarni Ginger Cat. No dobra. Prowadź. Sherlocku. Na końcu... Aha, za nim muszę iść, dobra. Spoko. Już tutaj nic więcej nie znajdziemy chyba, co? No, nawet nie wiedziałem, że w tę stronę mogę iść. A no tak, bo tam jest zablokowane, tu nie jest zablokowane, więc... Proszę... O! Jej, coś mówił. With all these tourists, these shops must be thriving. No nie powiedziałbym może... Ale dobra, wejdźmy do środka. Czy musimy z nim nie rozmawiać? Czy nic ciekawego nam nie powie? A powiedzą nam na pewno coś, co nas zainteresuje. I'll be with you in a minute, Pracodawcy. gentlemen. Zastawiony stół. A tutaj jest patrzcie, This is a jeden posiłek na well-laid tym. table. Nothing is out of place, and above all, no creases. Pedant. Zbadaj miejsce pracy Betty. Lustro. No tak, poprawiaj się, stary. No 3 punkty ego za to, że przejrzałem się w lustrze. Naprawdę. Dobra, jeszcze jest szafa grająca. Możemy zmienić muzykę? What a Boże. pity. I don't have any change to make it work. Okej, nic z tego chyba, co? Przyjrzyjmy się pani na kasie. Something tells me that she's the owner of the Ginger Cat. No, jest taka starsza kobieta, więc prawdopodobnie może to jest jej interes, nie? Rude włosy, no naprawdę. Surowy wygląd, ale co, że ma krzyż na piersi? This woman must be the owner of the Ginger Cat. It looks like something is bothering her. Co się stało? How can I help you? A hot chocolate and a tea for my friend, please. I'll bring it straight away. O, teraz chyba jestem w stanie podejrzeć, co tutaj ona miała na ladzie, tak żeby nikt mnie nie need to zauważył. know the time range during which Betty was working on her own. Sama, tak? These are the different waiting staff's bills. Which ones were written by Betty? A skąd ja mam pojęcie? O! Aha, zaraz, nie, to jest... Aha, Betty. Jest, Betty. Flying Ginger Cat. Betty w ogóle nie pracowała w ten dzień. Ona ma takie pociągłe pismo, takie wąskie, lekką kursywą. Where is Betty? Betty worked from 11 a.m. to 7:30 p.m. Would she have been alone at any time during her service? Betty worked from 11 a.m. Okej, a pracowała sama. Interesting. Betty was alone between 5 p.m. and 7:30 p.m. Who did she serve? To pewnie na rachunku będzie, prawda? No, this person is... No, this person... Okej. This page won't help me. Okej. Cofnijmy się i sprawdźmy te rachunki. Między którą? Zaraz, jeszcze Where is raz. Betty? 5 a... Znaczy... Boże. Tak, 5 a 7:30 po południu. 5, 7:30 po południu jest nam potrzebna. 5, 7:30, czyli mamy tutaj... 5... 5... Czyli mamy 4 rachunki. This bill may have been written by Betty. There is probably another one.
Betty wasn't serving on her own at these 2 times. Let's keep searching. Okej. No to w takim razie może być 5. This bill may have been written by Betty. Okej. I 6:30, nie? Most probably a family. No, something's not right. Betty was alone at just one of these 2 times. No jak to? No dobra, no to może 5 w takim razie się ewidentnie nie liczy, tak? Dobra. Most probably a single man. A Whiskey whiskey White lover. House. Maybe the murderer? Bardzo This bill możliwe. may have been written by Betty. No to w takim razie jak nie 5, to wyjmiemy ten z przedziału Most wewnątrz tego probably a przedziału czasu. family. Aha. Betty served a family Mamy. and a man on his own. A whiskey drinker. Maybe the murderer. This information will help me to progress. A czemu on twierdzi, że to może być rodzina? Nie zwróciłem uwagi. Gentlemen, what are you doing? We are searching for clues, mademoiselle. My name is Hercule Poirot. I am a detective, and this is Captain Hastings. Does Betty Barnard work here? That is correct. She should have been here a while ago. Punctuality is the first rule of politeness. I fear that Miss Barnard will not be coming today. She has just been found, dead, on the beach a few hundred meters from the cafe. How awful. Poor young thing. What happened? She appears to have been murdered. This is most distressing. How this will affect my business, I shudder to think. Powiedz, że przeciwnie to reklama dla miasteczka. Zapytaj sobie na temat. What can you tell us about Miss Barnard? Nothing, absolutely nothing. Miss Barnard was my employee. Her private life was none of my business. You did know at least that she had a young man. Indeed. Czy przyjaciel ofiary mógł ją zaatakować? Zapytaj, czy mężczyzna na zdjęciu jest przyjacielem This ofiary. photo was found. Is this him? Yes, that's him all right. But I haven't seen him for some time. Czy widzisz, że wszystko układało się dobrze? Do you think there may have been some problems between them? I'm not on those sort of terms with my staff. Now, please excuse me, I have work to do. No wiesz co, kurde, twoja pracowniczka The customer who ordered the została whiskey might provide zamordowana. us more information. He may have been the last one to see Betty alive. It is an interesting idea, Hastings. Maybe he is a regular guest. What do you think, mademoiselle? I don't think so. Our regular guests tend to order tea and cakes. At this time of the year, there are a lot of tourists about you never see again. That's what I thought. Time to visit Betty's home. Idź do domu Betty przy High Street. Nie wie zbyt dużo o prywatnych sprawach swoich pracowników. Czy coś więcej jeszcze tutaj znajdziemy? Raczej nie. W takim razie lecimy tam, gdzie powinniśmy. Będzie czekać na nas jakaś taksówka? Tak, chyba tutaj, nie? O, a czemu możemy się tu przejrzeć? Could it be the same buildings as on the victim's photo? Tak, kiosk z gazetami. Kopuła. I This is wybrzeże. definitely where the photo I found in the hut was taken. Pytanie, czy czymkolwiek nam to pomoże? Chyba nie. Chcecie powiedzieć, że ona tak blisko mieszkała pracy? No to super. Albo wiecie co? Zaczniemy przeszukiwać jej mieszkanie w następnym odcinku. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie. Pa, pa.